Pierwszy rajd zimowy to nowość w wielkopolskiej lidze. Zawodnicy wyposażeni w opony z kolcami gotowi byli do jazdy po zamarzniętym asfalcie. Jednak już na shakedownie wyszło słońce, roztapiając lód i zmieniając warunki w przeciągu jednego odcinka. Gdy tylko słońce chowało się za chmurami, nawierzchnia ponownie zamarzała. Tego dnia największym przeciwnikiem była nieustannie zmieniająca się aura. Shakedown i pierwszy OS wygrał Damian Szarzyński. Niestety przeciwnicy dostroili się do warunków i Damian nie mógł długo cieszyć się pozycją lidera. Spadał i wspinał się w walce o powrót na podium, żeby ostatecznie skończyć na 6. pozycji. Na 3. miejscu uplasował się Przemysław Kosiński. Po 5. odcinku wspiął się na 2. pozycję w klasyfikacji generalnej, zagrażając Jacykowskiemu. Jednak na 6. OS-ie Kacper odpowiedział i odebrał mu wicelidera. A Przemek mimo starań nie zdołał już odrobić straty. Ja się nie spodziewałem dzisiaj tego 3. miejsca. Byłem kompletnie nieprzygotowany. Na którymś OS-ie chyba w połowie dnia coś się wydarzyło, że straciłem aż 14 sekund, spadłem daleko. No i już tego nie odrobiłem. 3. i tak jest niezłe. 2. miejsce zajął Kacper Jacykowski, ubiegłoroczny mistrz, który jechał równo i konsekwentnie przez cały dzień. To właśnie ta bezbłędna, przewidywalna jazda zagwarantowała mu ostatecznie pozycję wicelidera. Warunki na początku dnia były dosyć ciekawe, ponieważ się bardzo ślizgaliśmy, kombinowaliśmy, co tutaj zrobić, żeby te modele jechały, powiedzmy, szybko. Ja niestety się nie przygotowałem tak dobrze jak inni, ponieważ nie miałem opon z kolcami, co mnie troszeczkę na początku przeraziło. Wyszło słoneczko, rozpuściło nam lód i okazało się, że jednak te kolce nie były potrzebne, co było dla mnie akurat dużym plusem. Ja właśnie z uciekającą tylną osią bardzo model mi się ślizgał i był troszeczkę nerwowy w prowadzeniu. Chyba troszeczkę przekombinowałem, ponieważ wiedziałem, jakie będą warunki, a ustawiłem model za twardo, przez co mam wrażenie, że on nie generował takiej przyczepności powinien. Rajd należał jednak do jednego człowieka. Piotr Garstecki po 1. odcinku ruszył w pościg i od 2. OS-u aż do mety nie oddał prowadzenia nikomu, wygrywając 8 kolejnych odcinków z rzędu i finiszując z ponad 40-sekundową przewagą. Jadę Lancium 037 razem w teamie z Sebastianem. Sebastian był 4, ja wygrałem. Po lodzie się jeździło ciekawie, chociaż było go dosyć mało. Warunki nie były bardzo trudne, ale do najłatwiejszych nie należały. Garstecki z dużą przewagą wygrywa ten rajd. Za nim dojeżdża Jacykowski, a Kosiński dopełnia podium. Po udanym ostatnim OS-ie Szablewski wskakuje na 4. miejsce, spychając Ratajczaka na 5. pozycję o lekko ponad 1 sekundę. Klasę Rally 2, jadąc modelem spod marki HNR, wygrywa Bujalski, ze sporym zapasem czasowym nad Kłosem oraz Malinowskim.